Idziemy trochę w ciemno, bo nie mamy biletów. Przez internet, żeby kupić, potrzebowaliśmy mieć karty. Patrzymy, że na poboczu ktoś stoi. Stoją najpierw widzieliśmy 2 osoby, a potem podjechaliśmy bliżej, zastanawiając się cały czas, zatrzymać się, czy się nie zatrzymać. Kurde, nie mamy miejsca. You're right now, okay. So this is an olive oil meal. Bravo. This is the job that donkeys were doing. Za mną właśnie opuszczony samolot. Zobaczcie sobie, jak on wygląda bardziej z bliska. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszych cypryjskich przygód. W tym roku na początek zawitaliśmy do Pafos. Zapraszam do oglądania. To się już kameruje. Dobra. Słuchajcie, jesteśmy późniejszym check-inem, bo jest przed drugą, jak wylądowaliśmy w hotelu i mamy samodzielny check-in, jest imię osoby, która się czekuje, numer apartamentu, kierunek, że pierwsze piętro. Tak to wygląda na Cyprze. Recepcjonista poszedł spać, no my też idziemy. Tutaj trzeba uważać z przekraczaniem prędkości, bo to nie jest tak jak w Polsce, że zatrzymujecie policja i tam jest bajerka, dzień dobry panie kierowco, coś tam, tylko jest na tej zasadzie, że jak auto jest miejscowe, czyli ma z przodu białe tablice, a z tyłu żółte, to znaczy, że to jest auto miejscowe, to od razu dostajesz kwitek z takiej drukarki z kwotą do zapłacenia mandatu. No a jeżeli jesteś na czerwonych tablicach, czyli auto jest wynajęte, bo tutaj tak jest, że czerwone tablice są przeznaczone na auta na wynajem, no to płacisz gotówką na miejscu, nie? I ich to nie interesuje i tutaj nie ma pouczenia, nic takiego, tylko od razu wyskakujesz z hajsu. Tak jak mówiłem, tak wygląda blachy auta, które jest wynajęte, ma czerwone tablice rejestracyjne. No a tutaj mamy auto, które nie jest do wynajęcia i z tyłu ma tablice żółte, 3 litery i 3 cyfry, a z przodu ma białe. Tak to wygląda i w ten sposób na Cyprze odróżnia się samochody, które są prowadzone przez turystów, dzięki czemu no jako turysta, gdy prowadzisz pierwszy raz auto, które ma kierownicę po prawej stronie i musisz jechać po lewej stronie, notabene pas lewy jest pasem wolniejszym, czyli wyprzedza się po prawej stronie, czyli na odwrót znowu niż w ruchu prawostronnym. No i też możesz liczyć na większą wyrozumiałość, jak tutaj prowadzisz auto z czerwonymi tablicami, no bo widzą, że to jest turysta i trzeba, że tak powiem, na niego trochę bardziej uważać, no bo wiadomo, Cypr żyje częściowo z turystyki i ludzie są tutaj przyjaźnie nastawieni do turystów i są tacy, jak to powiedzieć, wyrozumiali, nie? Tak. No chodź tutaj do mnie, chodź. I have 7,000 olive trees. All. I have 7,000. This tree is the biggest in my farm, 800 years. This is protected tree from UNESCO. Okay. Now, April, May begin the flower. June begin the olives. June, July, August. September finish the olives. September finish. And September, October make my olive oil. And after November change the color, it's black. But after make the black olives. Okay. But now I begin the flower. Okay, and you sell products from olive tree, yes? Yes. Olive oil, I know. I say olive oil. I have sweet olive. I have liqueur olive. I have soap with olive. Everything with olive. You Okay. see. And some cosmetics or not? Cosmetics with olive, pasta olive, olive oil with herbs. I have sweet jam. I have many products. Olive wood. I make olive wood with the tree. Come to the inside. So if you will go somebody to buy from supermarket olive oil, if you want more expensive, if you want very good quality, green olive oil. Yeah, it's very important. It's more stronger, more bitter, but it's more healthy.
inside is a lot of polyphenol. Because I know now, internet take all this information and cross-check if it's okay. Because here, I don't want to give you information, tourist information only. It's real information. So if somebody go to Italy, Spain, Cyprus, if you want to pay a little more, you buy green olive oil. It's better. It's very clean. It's the same that I explained before. It's the same the human, the people. Maybe you're more taller for one person, and maybe you 18. I think I'm not a professional out there, all these things. But it's you my- look like and your knowledge experience, is... If you check, if you see one young man, kids, maybe it's 2 meters, and it's only 17 years. Yeah. And you see one person 19 years, and is less taller. This is very old. Yes. This is very young. This is in branches. Aha. So depends. If you see the body, if it's with routine, it's very old, 300 years old, 400, 500 years old. If you see clean body, and I want to see, come. Look, yeah, this is very young. Aha. I don't say that people, the visitors is very old. This is about, I don't know, 15 years. Maybe it's more taller, but very, very young. Thin. Yeah, and think clear. Look at the body. Look at the body. Aha. It's only 20 years, this one. Because I remember when I planned. About. It's the same high. About. Aha. Look at that one. It's about the same. Yeah. High. Okay. Yeah, high. Yeah. This is 800 years old. Wow. So check the body. Yeah. Aha. You understand now? Yeah. It's not good to give you information. It's not real. So that one is very young. All this is 25, 30 years. All this, look. All this is very young, Aha. but it's more taller. High. So To miejsce powstało w 2001 roku, ale oliwek jest tutaj, chyba pani o tym mówiła, że jest około, znaczy oliwek, drzew oliwnych, jest tutaj około 7000 sztuk i mają one wiek pomiędzy 300 najmłodsze, a 1000 lat najstarsze. I to najstarsze drzewo, które tam pokazywaliśmy, które pani nam prezentowała, jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest chronione przez cypryjski rząd jako takie właśnie najstarsze drzewo oliwne na terenie Cypru. I oni są z tego bardzo dumni tutaj, zresztą nie dziwię im się, bo miejsce po prostu robi mega wrażenie. A przy okazji nam też powiedziała, bo dowiedziała się, że jesteśmy z Polski, no to też powiedziała, że chyba na 12, jeżeli dobrze zrozumieliśmy, jest tutaj umówiona jakaś grupa wycieczkowa z Polski i będzie ich oprowadzać i postaramy się dołączyć się do nich, żeby posłuchać więcej trochę. Też jak dobrze zrozumiałem, to chyba mówiła, że 70% odwiedzających osób tutaj to Polacy. O, to tego nie słyszałem. Tak, jeszcze Sprawdzimy na nagraniu. Sprawdzimy, ale tak, bo to też na mnie zrobiło wrażenie takie właśnie, nie? Aha. Że tylu Polaków. I też coś chyba mówiła o Rosjanach, nie? Że Tak, że też odwiedzają. że wcześniej było dużo Rosjan. Tak, ale odkąd wybuchła wojna, to się zmniejszyła ilość i dużo Polaków właśnie. Tutaj pytałem o kosmetyki wcześniej, no i właśnie mamy przykład mydła. Też ręcznie wytwarzane mydło, ale w takich wielkich kostkach, czyli na hurt można wziąć i sprzedawać w Polsce, ale są też mniejsze, jak widać. To mydło można kupować na wagę. Wybierasz na przykład to, odkrawasz sobie, tu masz specjalną taką gilotynę, taki nóż, no i ważysz sobie, tu masz wagę, no i pani cię podlicza mydło na wagę. Tutaj można sobie kupić pastę, taką z oliwek i ma taki kształt, otwór w kształcie wyspy. Dobre, nie? I tutaj jest spicy. Tutaj jest z czarnych oliwek, a tutaj z zielonych oliwek. Jacku, zobacz to. To widziałeś?
stand na telefon, ale na Apple'a, Tylko a i dali wyłącznie. Samsunga. Te takie do przypraw, do soli, do pieprzu, jakieś garnki. To jest chyba moździerz, jeżeli dobrze rozumiem jego przeznaczenie. No tylko co się rzuca w oczy, że tutaj spojrzałem, że taka łyżka kosztuje 40 euro. To jest moim zdaniem trochę drogo. No lepsze to niż plastik, ale no raczej nie dałbym 200 zł za chochle. Jacek zasugerował, że to jest wszystko z drzewa oliwnego. To jest napisane gdzieś to? Tutaj. Okej. Handmade olive wood, powiedział pewien pan, który pragnie zachować anonimowość, dlatego ja to powtarzam po nim, bo on nie ma na to dowodów, że generalnie tutaj gospodarz też mówił wcześniej, że zielona oliwka jest generalnie droższa, bo jest lepsza. Natomiast różnego rodzaju mafie sprzedają zieloną oliwkę, ale ona jest pokolorowana z jakiegoś, no z tej ciemnej, z tej gorszej, z tej tańszej. I ona jest pokolorowana na zielono, specjalnie, żeby ją sprzedawać drożej. Czekaj, bo ja muszę okulary zdjąć. Nie jest takie proste. O, widzę stąd jakiś dom. Aha. Tam zupełnie na szczycie. Prawdopodobnie to też jest jakiś taki sad oliwny. A gdybyś mógł pokazać palcem mniej więcej, gdzie mam szukać? Poczekaj. O kurde, ja to widzę ledwo bez... Aha, dobra, dobra. taki To pomarańczowy- totalnie nie widać. Nie widać. Nie, bez Pomarańczowy lornetki nie. dach jest, taki brązowy. I widzę, że te wszystkie drogi, te ścieżki, które tam widać, że one prowadzą do niego, ale to są ścieżki piesze. Na koniec jeszcze dostaliśmy taki poczęstunek. To jest cypryjska kawa. To jest moje. W zasadzie wygląda to tak, że no to jest takie, można powiedzieć, espresso, no bo espresso się pije ze szklanką wody, nie? Tak. Do tego. Ja poprosiłem na początku o mleko, ale pani powiedziała, no nie, okej, ja to szanuję, ale my tutaj pijemy cypryjską kawę, wy tam se w Polsce możecie pić co chcecie, ale tutaj jest taka kawa, no i dostaliśmy też ciasteczka, mam nadzieję, że bez orzechów. Pewnie z oliwy. Też jest oliwa. Tak, albo pieczone, wiesz, Na oliwie. Na oliwie. Tak wygląda ich szyld. Z daleka, z ulicy można rozpoznać. Ja napisałem tutaj na, nie pamiętam czy na WhatsAppie, czy na maila, też mają na stronie podany adres e-mail. Spytałem, czy możemy wpaść. No i powiedzieli, of course, you're welcome. Dla wielu turystów z Polski Cypr to jest... patrzą na Cypr przez perspektywę Ayanapy czy Limassol, czyli takich kurortów, gdzie można się wygrzać na plaży i po prostu nic nie robić. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać prawdziwy Cypr, prawdziwą cypryjską wioskę Lefkare, która słynie z rękodzieła, mianowicie z koronkarstwa. Jakaś legenda głosi, że w XV wieku sam Lefkare odwiedził sam Leonardo da Vinci i właśnie wtedy ta koronkarska tradycja Lefkary rozniosła się na cały świat aż do dzisiaj. To jest to, o czym mówiłem, czyli taki design koronkarski Leonardo da Vinci. Trafiliśmy na taką, powiedzmy, polską kawiarnię, która zachęca do wejścia polskimi napisami i reklamą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Cyprze. No i serwują też takie polskie przysmaki, polskie desery. Tu jest taka szarlotka na gorąco z gałką lodów waniliowych. To jest też taka typowa europejska kawa latte, ale tutaj jest również Cyprot coffee, ale bez wody pani ci podała. A ty masz tartaletkę pomarańczową? Cytrynową. Jest po prostu przepyszna. Pani niestety nie pozwala nagrywać w środku, więc wyszliśmy sobie na zewnątrz. Opowiadała nam bardzo barwnie o czymś takim. I co to jest? To jest tradycyjny cypryjski dżem z kaktusa. Z tego, co pani powiedziała, jeśli dobrze zapamiętałem, bo no nie mogłem tego nagrać, zbiera się kaktusy na przełomie września i października.
i wytwarza się z nich taki dżem. I pani mówi, że bardzo często właśnie kupują w takich słoiczkach Polacy na pamiątki. No więc wziąłem. Można też wypróbować w środku na patyczku, na takiej łyżeczce małej. Specyficzne. Ja tutaj, kurczę, wszędzie czuję, że oni dodają miód, ale prawdopodobnie tak nie jest. Jest bardzo słodki i dobry. Akurat nie mogliśmy nagrywać w klasztorze, ale jak weszliśmy do środka, to była tam taka pani, jakby szefowa wejścia od drzwi i sobie siedziała, pilnowała klasztoru i robiła dokładnie to, z czego słynie Lawkara, czyli coś tam sobie dziergała. I tylko tam nie mogliśmy robić zdjęć, więc jej nie nagrałem. W każdym razie wyczaiła, jak Jacek chciał włączyć kamerę i nagle uciekła wzrokiem z tego swojego rękodzieła i mówi, no foto. Przyłapany na gorącym. A w ten sposób Cypryjczycy dbają o to, żeby mieć w domu ciepłą wodę. Ten baniak służy do tego, żeby woda, która tam jest zgromadzona, nagrzewała się od słońca i potem grawitacyjnie w dół zasila dom, mieszkanie w ciepłą wodę. No tutaj widzicie, że każdy dom ma jedną albo więcej takich zbiorników. Spacerując sobie po uliczkach Lewkary, dotarłem do czegoś takiego jak darmowe książki. Można sobie wziąć, poczytać i odłożyć. Tak jak mówiłem, najpopularniejsze dostawcze auto na Cyprze. Connect. No w aucie wygląda to tak, że kierownica jest po niewłaściwej stronie. Akurat wynajęliśmy dzisiaj automat, więc będzie troszeczkę prościej. Natomiast to będzie mój pierwszy raz, kiedy jadę po lewej stronie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. I dzisiaj lecimy w góry. Tak to wygląda. Ten co otworzył. Piszczy nam trochę pasek. Jacek jeszcze robi dokumentację fotograficzną, chociaż mówi się, że na Cyprze to nie jest potrzebne. On ma też podpięty mikrofon, więc może być go słychać, jak coś mówi. Możecie się spotkać na Cyprze z takimi stacjami samoobsługowymi, gdzie najpierw robicie blokadę na karcie albo robicie przedpłatę gotówką. Wybieracie sobie na komputerku, które paliwo chcecie zatankować. No my bierzemy 9,5, bo najtańsza. Pierwsza. Jedynka. I teraz co? If you have... Nie masz, więc continue. Czy masz kartę lojalnościową? In euro. Ile chcesz ten? Daj sobie blokadę na dychę euro, a zatankujemy po prostu 5 litrów. I blokada ci wejdzie na 10 euro. Oni sprawdzą, czy tyle masz. A potem ci pobiorą tyle, ile zatankowałeś. Na wszystkich drogowskazach są dwa języki, po angielsku i po grecku. No i bardzo dobrze, bo w tym greckim alfabecie w ogóle się nie idzie rozeznać. Tak samo tutaj exit też po grecku, wyjazd z autostrady. Będąc na Cyprze, uważam, że jeżeli jesteś fanem górskich wędrówek, to nie sposób pominąć wycieczki w góry Trodos. My się zdecydowaliśmy, że zaatakujemy dzisiaj szczyt Olimp, najwyższy szczyt Cypru, który jest na pułapie 1952 metrów. I teraz co ważne, nie dojdziemy na sam szczyt, bo na samym szczycie jest jedna z kilku brytyjskich baz wojskowych, które Brytyjczycy po jakby oddaniu niepodległości Cypryjczykom pozostawili sobie na różnych częściach wyspy. I jedna właśnie z takich baz jest na szczycie Olimpu. Teren tam jest strzeżony i nie można tam wejść. Jak zaraz dojdziemy, myślę, że za około godzinę, półtorej, bo właśnie wyszliśmy z takiego Trodos Square, gdzie jest mnóstwo jakichś restauracji, kawiarenek, hoteli, pensjonatów i tak dalej. Za jakieś półtorej godziny, może za godzinę będziemy na szczycie i wtedy Wam to pokażemy z bliska. Tak, możesz stać. Trafiliśmy na drzewo, które jest specjalnie oznakowane i według tej tablicy
drzewo ma około 500 lat i ono było posadzone, kiedy Magellan eksplorował Amerykę i Pacyfik. I jako ciekawostka, nasi tu byli. Tak wygląda z daleka, tamto na środku. Według mapy szczyt jest gdzieś tam. On jest pewnie schowany za tym, co tutaj widać, za tymi drzewami, bo mamy jeszcze do niego godzinę drogi. No i musimy iść tędy, takim zawijasem. Tam, gdzie jest Jacek, za chwilę będziemy zakręcać w lewo ostro. Szlaki generalnie są oznakowane bardzo dobrze. Tutaj mamy na przykład taki znaczek, gdzie on jest? Tutaj. Tutaj jest znaczek, żeby pójść sobie tędy, a nie na przykład tędy, jakby mogło się wydawać. No i mniej więcej wygląda to tak, że w tamtą stronę, za jakieś 40 km stąd jest Limassol, w którym mieszkaliśmy przez kilka dni, a generalnie tam no też mniej więcej za 40 km jest Morze Śródziemne, a za około 400, czyli jeszcze dalej, mamy już Egipt. Znalazłem. Proszę uprzejmie. Proszę. Jak jako taki wytrawny górski wędrownik oceniasz trudność gór Trodos? Poziom podstawowy, ale jest niesamowicie pięknie, naprawdę. Jeżeli chodzi o poziom tutaj urody, uroku gór, no to skradło me serce. W szczególności ten kolor, te kamienie, taki miedziany kolor, to jest coś pięknego, nie? Te iglaki. Czy to jest taki kontrast też Tak. pod względem poziomu trudności, że tutaj jak widzicie mamy takie, powiedzmy, dziewicze tereny, przyszliśmy sobie stamtąd, ale tuż pod nami jest normalnie droga szybkiego ruchu i jak widać można tutaj dojechać samochodem, znaczy nie stricte do tego miejsca, ale do tego Trodos Square można bez problemu dojechać samochodem, zarówno stamtąd, podejrzewam, że to jest jakaś droga z jakiegoś miasta na dole, albo my tamtym zawijasem, jak w Trzęsaczu sobie szliśmy do góry, tamtędy też można przyjechać. Tam z wioski, której zapomniałem nazwy, za chwilę tutaj dokleję na ekranie. No a tam, gdzie są te takie zielone dachy w oddali, no to tam jest właśnie ten Trodos Square, z którego tutaj doszliśmy w jakieś, nie wiem, pół godziny. Trafiliśmy też tutaj po drodze na szczyt na coś ciekawego, mianowicie na wyciąg. Można sobie usiąść i wjechać. Co prawda jest nieczynne, ale wygląda na używane i zdatne do użytku. No słuchajcie, odebrało nam mowę, nie? Tak to wygląda, znaczy nie na samą górę, bo tam jest ta baza wojskowa, o której mówiliśmy i tam jest tak naprawdę szczyt. Natomiast tam jest stacja pogodowa, stacja meteorologiczna cypryjska. Tam w oddali Hen jest już północne wybrzeże Cypru, czyli po tej tureckiej okupowanej stronie. A gdzieś w tamtą stronę za nawet nie wiem dokładnie ile kilometrów, za 200 kilometrów jest stolica w Nikozji. Słuchajcie, drobna niespodzianka, bo sobie wracamy właśnie z gór, no i patrzymy, że na poboczu ktoś stoi. Najpierw widzieliśmy dwie osoby, a potem podjechaliśmy bliżej, zastanawiając się cały czas, zatrzymać się, czy się nie zatrzymać, kurde, nie mamy miejsca. No nie, w sumie mamy. No i się okazało, że 3 osoby ze sobą zabraliśmy. I pytamy, where are you going? I słyszymy tylko, gdzie my kurwa jesteśmy, czekaj. I my jesteście z Polski, no i tak, jesteśmy z Polski, także Polacy się spotkali. Co jak co, ale rodaków to weźmiemy. Trzeba sobie pomagać w takich sytuacjach, zwłaszcza, że tutaj właśnie, tak jak mówiłem może wcześniej, różnie bywa z komunikacją miejską. Niby w góry jeździ jakiś autobus, ale pewnie nie teraz i nie przez cały dzień, a już jest w zasadzie, tutaj jest godzina, nie widzę teraz. Jest 19:11. Jest 19:11, więc już pewnie nic nie jeździ o tej porze tutaj. Zresztą w zasadzie nie widzieliśmy żadnego miejskiego autobusu, nie? No, więc pomagajmy sobie. Jest. W Larnace na promenadzie Finicoudes,
To jest zaraz przy morzu, na takiej głównej ulicy, można powiedzieć w tym turystycznie, na takiej głównej ulicy. Można sobie w mini markecie, to się nazywa kiosk, jest bardzo dużo takich kiosków, ale akurat w tym kiosku, on się nazywa Giovanni's, można wymienić euro na dolary i euro na funty brytyjskie. Bez prowizji, po spoko kursie ja wymieniłem 180 euro na 185 dolarów amerykańskich. Zobaczcie jak wygląda na Cyprze, jak wyglądają kolory smaków Lay's. Czerwony w Polsce jest paprykowy, tutaj są solone. Tutaj mamy zielone, czyli w Polsce by to była cebulka. Co jeszcze mamy? Niebieskie, szczerze nie kojarzę jakie są w Polsce, tutaj jest serowo-cebulowe. Różowe, mamy w ogóle w Polsce różowe Lay'sy? Kojarzysz? Chyba nie. I tutaj mamy też chyba w Polsce raczej nie kojarzę, żeby były barbecue. No to tutaj żółte w Polsce Lay'sy. To są solone. Solone zazwyczaj. Więc żebyście się nie nacięli na inne kolory i to dotyczy nie tylko Lay'sów, ale generalnie wszystkie kolory chipsów. O, tutaj mamy jeszcze zielone oregano. Zielone zazwyczaj w Polsce to są cebulowe, nie? Tak, zielona cebula. Masz kartę? Dobra, widzę. Pokażę Wam teraz jak nocujemy. Czy gdzie nocujemy, jak to generalnie wygląda na Cyprze. Jesteśmy w takim, powiedzmy, 3-gwiazdkowym hotelu na Cyprze z własną kuchnią. Możemy sobie gotować. Tutaj mamy łazienkę. Bardzo charakterystyczne dla Cypru włączniki. Mamy elektryczną kuchenkę, jakieś tam wyposażenie podstawowe. Tak wygląda nasz pokój. Generalnie myślę, że w jakichś 90% pokoi hotelowych jest klimatyzacja. Telewizor, no ale tylko cypryjska telewizja, więc nic nie rozumiemy. Tutaj drobne lokowanie. Pasieka Janczarczyk ufundowała nam takie gifty dla lokalnych rzemieślników. Dzisiaj na przykład jak byliśmy w tej Oliva Terra, no to daliśmy w prezencie taki polski przysmak, bo chcieliśmy tak, żeby po prostu się odwdzięczyć w ten sposób za gościnę, no bo naprawdę nas ładnie ugościli. Co jeszcze jest charakterystyczne w pokojach na Cyprze? Mega charakterystyczne są okna. Takie okna przesuwne, notabene nieszczelne, a zimą bywają tutaj nawet przymrozki czasami. Nie wierzcie we wszystko, co można przeczytać, że tam cały czas słonecznie i gorąco. Zimą nawet bywają przymrozki, również w mieście, no to jest naprawdę zimno. I jak możecie zauważyć bądź nie zauważyć, nie ma tutaj kaloryferów. Funkcję ogrzewania pełni klimatyzacja. Opuszczone od 1974 roku. I to opuszczone nie dlatego, że stwierdzili, że wybudują sobie jakieś cypryjskie CPK, tylko dlatego, że w 1974 roku Turcy najechali na Cypr z inwazją i zajęli w wyniku tej inwazji około 30% terytorium całej wyspy. No i lotnisko musiało się ewakuować. Tak wygląda dawny terminal. Puszczamy też teraz takie zajawki z przeszłości, kiedy to jeszcze w czasach świetności Cypru ten port funkcjonował. Niestety nie możemy wejść do środka. W ogóle, żeby tutaj się dostać, musieliśmy załatwiać przez kilka tygodni formalności z ONZ-em. ONZ strzeże tego terenu, tego i jeszcze całego pasa takiego, nazwijmy to umownie, granicznego między Cyprem a okupowaną częścią Cypru przez Turków. I ten pas ciągnie się wzdłuż całej wyspy, od zachodu po wschód. No i Cypr przez ten podział jest podzielony de facto na dwa państwa i de facto
Nikozja, która jest stolicą Cypru, jest również jednocześnie w tym samym czasie stolicą Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Czyli Nikozja, można powiedzieć, jest jedyną na świecie stolicą dwóch państw jednocześnie. Spytaliśmy, czy możemy wejść do hangaru lotniczego. No i pani oficer powiedziała, że dobra, tylko szybko, więc wchodzimy. Prawdopodobnie jedyny taki materiał na YouTubie. Tutaj prawdopodobnie street art, bo wygląda to zbyt świeżo, żeby było na tej ścianie od 50 lat. Ważna informacja dla przybywających tutaj na tych terenach pogranicznych. Dotyczy tego, że jeżeli masz przy sobie telefon komórkowy, to ustaw sobie ręcznie wybór sieci na sieć cypryjską. Epic, Saita, jest ich kilka do wyboru. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wybór ustawisz na automatyczny, może Ci złapać tutaj sieć turecką, czyli będziesz się łączył ze światem poprzez po prostu droższe, dużo droższe stawki, bo opuścisz wtedy formalnie telefonem swoim teren Unii Europejskiej i stawek unijnych, które są na terenie Unii Europejskiej ustanowione na bardzo niskie, więc no, się to totalnie nie opłaca. Rok temu, kiedy byliśmy na tureckiej stronie, Jacek nie wyłączył właśnie sieci, złapało mu sieć turecką i po, nie wiem, godzinnym mniej więcej pobycie po tureckiej stronie przyszedł mu rachunek na kilka stów za wykorzystanie danych w tle, bo de facto nie łączyliśmy się wtedy z internetem, tylko po prostu no, wiadomości przychodziły, tak, na Messengerze i jakieś tam inne powiadomienia i słono to go kosztowało. Za mną właśnie opuszczony samolot. Zobaczcie sobie, jak on wygląda bardziej z bliska. No, oczywiście przestarzała konstrukcja, no bo stoi tutaj od 1974 roku, więc już 50 lat. Trzaśniemy sobie fotkę. Oczywiście nie można też wejść do środka. Jest to odrutowane, jak widać. I postaramy się też Wam pokazać teraz, jak to wygląda w środku, jeżeli kamera sięgnie. Tam za mną w tle może widać panią w błękitnym berecie. To jest właśnie oficer ONZ, oficerka ONZ, która nas tutaj eskortuje. Z tego co wiem, to przychodzą tutaj często tacy turyści jak my, bo można sobie załatwić tutaj wejście, znaczy załatwić, to trzeba uzgodnić wcześniej z ONZ-em, trzeba wypełnić specjalny formularz i można się wtedy tutaj dostać. Tylko otrzymuje się eskortę właśnie oficera bądź oficerki ONZ, która nas tutaj właśnie ma za zadanie pilnować. You see this extended part? It was built later on extended to adjust the aircraft outside because it has a triangular shape on the back. We have something like this in Bydgoszcz, in our city in Poland, because we have a big company service of airplanes, military airplanes, and we have even the bigger one in Bydgoszcz for special airplanes. It's small because it used to adjust aircraft from 1960s when they were used to be smaller in size. The commercial airplanes are much larger. Thank you so much. That's nice. We have honey from Poland, That's it. but it's a special honey. It's a mix with strawberry. Thank you so It's very good to add to tea, for example, if you like. We tea. do this in Pakistan as well. Ah, Great. Thank you so much. yeah, okay. So can we go? Follow you? Yes. Okay. Okay. I will drop you off to the gate. Okay. Okay. It's okay. Thank you. Thank you. Zjechaliśmy sobie do McDonalda po drodze do winnicy.
i chcemy sobie jakąś kawkę kupić na drogę. I co ciekawe, zobaczcie, można sobie również w McDonaldzie cypryjskim zamówić Cyprus Coffee. Euro 30 to jest taka chyba normalna cena, nie? Jak za to. Tak. Ciekawe, czy też dają wodę do tego. A to ciekawe. Nie wiem jak w przypadku, bo tu na wynos my bierzemy i tym bardziej nie wiemy jak to na wynos się da. Zrobić osobny kubeczek z wodą i jakąś małe, bo to jest mała kawa, taką małą na wynos, może taki zestaw. Zapytać można. Pani powiedziała, że dostaniemy to i to. Ja tak czy siak biorę Amerykanów. No ja i tak biorę latę. Ale to była taka ciekawostka dla widzów. Moi drodzy, będąc na Cyprze, nie sposób nie odwiedzić jednej z wielu winnic, którymi Cypr może się poszczycić. Przyjechaliśmy dzisiaj do jednej takiej winnicy, to jest Aya Mavri, taka wioska. Jakby wam to wytłumaczyć, niedaleko Limassol, może tak będzie najprościej, czyli zatrzymując się bliżej zachodu wyspy, Paphos, Limassol. Limassol jest bardziej po środku, ale zatrzymując się w Paphos albo w Limassol można dojechać do tej przepięknej, przepysznej winiarni, winnicy. Zapraszam was do środka. Właściciel, pan Janys, oprowadzi nas i pokaże proces i pokaże historię produkcji wina w tym miejscu. Here are our awards, international competitions in France, here in Germany, from Germany, from Romania, from France, from... Wow. Here is the ex-president of Cyprus, changed last year. Again, another ex-president 10 years ago. Come here, stood here for 2 years. Some wines aged 5 years, other 10 years, other 20 years, Commandaria 40 years. Time of aging depends upon the grave the wine was made, upon the procedure. Here are bottles we use for bottling our wines. We produce about 15 different types of wine. For each type of wine, you see we have a different bottle. Yes. And you see the labels are handmade. Labels. Wine. Yes. Labels. They're handmade. Handmade, yes. Wine here in these oak barrels. These are from France. Of course, there are barrels from United States, from Russia, from Bulgaria. Here we use the French oak barrels. In my opinion, are the best. You see, it's in a separate place by law. Because this wine is protected by the government. It's appellation of origin, contrôlé, and people of enology department coming now and then, checking the wine, and before bottling, they are coming here, tasting, checking, making analysis, and then we have the permission to bottle the wine. In case they find something wrong, they don't give the permission to bottle the wine. For this wine, the grapes are from Commandaria area villages, are 14 villages having this privilege. Second, we must make the wine from the 2 indigenous local grapes, same grapes the wine was made many years ago. And third, in oak barrel, minimum 2 years. Otherwise, we cannot use the name Commandaria. So, in this castle, there were many crusaders. Crusaders made this wine and export the wine to kings of Europe. And from their name, the name of crusaders was Commandators. And from their name, Commandators, the name of the wine, Commandaria, Commandators, Commandaria. The name from crusaders. Second name of this wine is the wine of 5 kings. 5 kings. 5 kings. In 13th century, the mayor of London, Lord Henry Pickard, had a feast in London. In this feast, there were 5 kings. King of France, King of Denmark, King of Scotland, King of England, King of Cyprus, 5 kings. So they had this wine in this feast. So the second name is the wine of 5 kings. 1% sugar is converted to 1% alcohol by yeast, by bacteria. Okay, clear? Clear. The maximum alcohol we can get with fermentation is 15. 15. 15. 15. Okay. Why? Because when during fermentation the level of the alcohol reaches 15, the bacteria die.
Okay. Over 15, no bacteria, no conversion. Okay. Some wines contain 20% alcohol. In this case, after fermentation, they fortify, they add alcohol. The maximum alcohol you can get is 15. Okay. So if it's stronger means they add some Stronger, spiritus, they some... They add alcohol after fermentation. Ooh. Clear? Yes, that's interesting. Okay. When Cyprus was colony of Britain, English people used to come in this village. They have to taste. And it's going down here. To the cup. Okay. A jak się, Jacku, czujesz po degustacji? No tak, miałem okazję zdegustować no 7, 8, może 9 win, nie? Tam tych butelek trochę wyłożył. Tak. Ja już I- potem podziękowałem. Tak, no ty jesteś teraz kierowcą przede wszystkim. Zwłaszcza jak wyjął wódkę. Więc... Ja, tak. Dał w ogóle też do posmakowania wódkę, w sensie wódkę. To było nadal wino, bo Tak. to było w ogóle wino z skórki winogron, czyli po procesie fermentacji wyjęli skórki i z tych skórek zrobili właśnie kolejne wino i osiągnęli proces fermentacji na poziomie 43%, więc no było to na poziomie wódki, albo nawet odrobinę mocniejsze. I posmakowałem tego wina, nazwijmy to wino, i przyznam szczerze, że tak, było mocne, aż dosłownie dostałem czerwonych polików, ale co było fajne, o, jakiś piesek do nas przyszedł. No chodź, przywitasz się? No ojejka, cześć! bawić z nami, tak? Kto to przyszedł? Goście. No cześć, ale będziesz gwiazdą na YouTubie. Jaki No ucieszony. cześć, Ojeju. ojejka. No cześć, papa. No, słodko. O czym to mówiłem? Aha, o tym, O tych skórkach. tak. I było to mocy 43%, więc tak naprawdę pijąc to czułem się, jakbym wypił wódkę, zaraz czerwone poliki, tak gardło się zagotowało i w ogóle. Natomiast smakowo no zupełnie coś innego. Tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, jaki to był smak. To było coś takiego, co nie jestem w stanie do niczego przyrównać. Natomiast było to smaczne i tak naprawdę można to pić bez popity, jeżeli mówimy tutaj o smaku, a nie o mocy, nie? No bo jak było to mocne i jeżeli ktoś jest wrażliwy, no to musiałby popijać ze względu na to. Natomiast ze względu na smak totalnie pyszne i tutaj popita absolutnie nie jest potrzebna. No i po tej degustacji mogę powiedzieć, że lekko się upiłem. Tasty honey from Poland. It's a mix honey with porzeczka, raspberry. Blueberry or blackberry. Blueberry. You can add this, for example, to tea if you like. It's Polish, tasty tea, Delicacy, yes. especially for you. Honey, Coś chyba jeszcze dostaniemy. Because we have cold winter in Poland and we like add something to tea. yes. Instead of sugar, you can Yes. add Exactly. fructose or Oh, Present for you. Ah, it's oh, to mocno. the strong one. Thanks a lot. Thank you. Everybody, every time they see somebody coming, they are happy because they are waiting for some carrots to feed them. We have in the entrance the carrots. Farma osiołków to jest w dystrykcie Larnaka. Wioska się nazywa jakoś tak, zapomniałem, tutaj wkleję nazwę. Można tutaj przyjechać do Golden Donkeys Farm. Zobaczcie, za mną zagrody z osiołkami. Można je nakarmić, można je pogłaskać.
Po prostu cudowne miejsce dla kogoś, kto kocha zwierzęta. Myślę, że, no, że must to be, jeżeli kochasz zwierzęta. I przy okazji są to bardzo pracowite zwierzęta i bardzo silne. I też dużo ważą. Wystarczy sobie spojrzeć, że już taki maluszek jest sporych rozmiarów. This is the farmhouse. It's the house of the farmers. It was in the middle of the fields, and it was only one room because in here they were coming just to rest. I have to open the lights, sorry. And we put some figures showing the culture of Cyprus, the women making the bread, women making the wave, and halloumi, our traditional. Whoa, whoa, whoa. So this tree is about 1,500 years and more, maybe 2,000 years old. Really? Yes, and the amazing thing is that it's very healthy, and every year we take about 600 kilos of olives, Wow. and we do our special olive oil. And we don't do anything, we don't put any chemicals, only the droppings of the donkey. How important animals and how beautiful animals they were. Yes. They are very, very calm. Can I go inside or not? Or they gonna eat me? We can take them all out. Rania, El. Oj, oj, oj. Agabi mo. I kotek. Is it your kitty? Yes, this Hello. is she's okay. Rania. I love cats. Me too. They love going around. Here are the donkeys, a few of the donkeys. The typical donkey of Cyprus is this one. It's the brown and tall donkey. That's why donkeys of Cyprus are famous, because they are tall and strong donkeys. And that's why we used to export them for its special race. Here are ladies, you see big bellies, they are ready to give birth. Oh yeah. Yeah. Trzeba uważać, żeby paluchów ci nie ten. A kto to taki słodziak jest? Ty już dostałeś. To są osiołki. Nie, on nie dostał jeszcze. Nie, oni się wymienili tutaj. Kici, 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 kici. Kici, kici, kici. Cześć. Hello. Kalimera. Znalazłem wcześniej tutaj na Cyprze sanktuarium osiołków. Się okazuje, że prowadzą fundację tutaj na Cyprze, która pomaga osiołkom. Osiołkom, które już nie są potrzebne do pracy, więc są często skazywane na Rzeź. no, na taką niespokojną starość. Nie są już przydatne, więc ludzie o nie nie dbają czasami. No i napisałem do nich, czy możemy tam pojechać nagrywać content na YouTube'a. I dostałem odpowiedź zwrotną. Thank you for contacting us and for all your kind interest towards our work for donkeys here in Cyprus. Regarding your query in visiting, please note that we are unfortunately not open to the public anymore. I co się okazało? Napisała mi tutaj, że w 2012 roku doświadczyli ogromnego pożaru u siebie we wsi. Na szczęście, to jest napisane dzięki Bogu, ewakuowaliśmy wszystkie osiołki na czas, więc nie mieliśmy żadnych strat ani w zwierzętach, ani w ludziach. Niestety miejsce okazało się nie do odnowienia, więc zdecydowaliśmy, że się przeprowadzimy. No i ze względu na wyzwania finansowe, teraz tłumaczę na bieżąco, zmienili generalnie miejsce wizyt
na Wielką Brytanię, bo oni pochodzą z Wielkiej Brytanii, tamci właściciele. Natomiast tutaj na miejscu zostawili sobie, w innym miejscu stworzyli taką właśnie fundację, taki dom spokojnej starości dla osiołków. Natomiast nie jest to otwarte na zwiedzanie, nie można tam wejść od tak sobie, więc osiołki mają spokój, ciszę i tak dalej, czyli to, na co sobie zasłużyły ciężką pracą. I jeżeli chcemy wesprzeć, to jest bardzo długi e-mail generalnie, jeżeli chcemy wesprzeć ich działalność, no to możemy kupić u nich na sklepie coś, jakieś tam pamiątki, możemy też zaadoptować wirtualnie osiołka. Że wirtualnie. Tak, szkoda, bo osiołki są słodziaki, okrutne. No i że są ogólnoświatową organizacją, tutaj jest napisane. Pracują w wielu krajach i chcą dawać wolność osiołkom. I ta informacja, że mam nadzieję, że te informacje były dla mnie pomocne, coś tam, wszystkiego dobrego i tak dalej. I zdecydowałem, że wkleimy tutaj, nawet chyba odpisałem, że wkleimy linka do tego sklepu, także jak ktoś chce, to może sobie wesprzeć farmę, właściwie fundację osiołków na Cyprze. Excuse me, what exactly is this? Come with me, I will show you. These trees you have everywhere in Cyprus. Next time when you go with your car, you will notice that it's only two trees. Olive tree and carob tree. And this product, this fruit, is grow up there. It's called John's bread or Johannes bread. They say that John Baptist was eating in desert when he hid himself for 1 week. And it's very, very healthy and very, very sweet. Stay here. You write. You taking films, or give me to make you. Okay. And you do it together. You write now. Okay. So this is an olive oil mill. Bravo. This is the job that donkeys were doing. Imagine this, full of olives, and the donkeys were moving this. Yes, they are moving this. And after the olives were crushed, they were taking the paste. It was becoming like a paste. Imagine this making for 1-2 hours, the donkeys, okay? Wow. Pani Stella, gospodarz, nas oprowadziła, opowiedziała, ugościła i nie czarżowała nas w ogóle. Nie zapłaciliśmy ani eurocenta za kawę, za przysmaki dla osiołków, ani za wejście. Normalnie kosztuje wejście 5 euro. Chyba w tej cenie macie już jakieś przysmaki do karmienia osiołków. O, właśnie jeden osiołek sobie siusia. I no po prostu zapraszamy, polecamy to miejsce. Jest tutaj po prostu cudownie. And me and Chris wish for everybody healthy, happiness, love, and enjoy the holiday. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. My language means thank you very much. Thank you. Taki rejsik kosztuje mniej więcej 14 euro, jakoś tak. Dokładnie nie wiem, bo tam częściowo płaciliśmy w złotówkach, częściowo w euro. Trwa około, ja wiem, półtorej godziny? No, półtorej godziny. Spokojnie, tak. Warto? Myślę, że Bardzo. To jest dużo wartości dodanych, o której na początku człowiek nie ma pojęcia. fajna atmosfera się zrobiła, zwłaszcza już po zachodzie słońca. Naprawdę obsługa robi wszystko, co się da, żeby było fajnie, miło. Polecamy.
Podlinkujemy profil Kasi, która nam to załatwiła. Możecie się do niej odzywać w tej sprawie. Maćku, gdybym mieszkał na Cyprze, to przynajmniej raz w miesiącu bym nurkował. No, nie do opisania dla mnie, jak w kosmosie, dosłownie, a tak naprawdę to dopiero był początek, bo byliśmy maksymalnie na 9 metrach, co dla mnie tak jest imponujące, ale można zobaczyć pod wodą dużo więcej, zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej jestem pod ogromnym wrażeniem i od razu jakby zapisałem sobie cel, żeby zrobić kurs po powrocie do Polski, taki do 18 metrów zejście. Nie wiem, ile kosztuje, jeszcze nic nie wiem, ale zobaczymy. I pewnego dnia przyjechać właśnie tu na Cypr, do Tomka i pójść z nim zanurkować na ten statek, tylko teraz nie pamiętam Na Zenobie. Na Zenobie, czyli to, jak dobrze pamiętam, zatonięty statek szwedzki. Tak, on kiedyś przypłynął za blisko wyspy, uderzyło mieliznę i już go tak zostawili. I tam W sensie zatonął. Bo on jest duży, bo jak dobrze pamiętam, Toni powiedział, że pierwsza część statku, powiedzmy front, Aha. jest na, nie wiem, 18 metrach, a końcowa na 40. O. Więc on tam tak leży pod kątem na takiej skarbie. I też chyba na nim są w ogóle jakieś ciężarówki, więc no, widok tam pod wodą musi być niesamowity. Mówił, że bardzo dużo ciekawych ryb jest, bo to już jest ta głębokość też inna, więc to jest mój cel. A żeby zrealizować ten cel, wystarczy, że zrobię sobie kurs do 18 metrów i on powiedział, że na te 40 mnie weźmie, więc nie muszę nie wiadomo też czego tam robić. I co, czyli zrobić kurs i przylecieć na Cypr. Bo my w zasadzie chcieliśmy zacząć nurkowanie, bo pierwszy raz nurkowaliśmy i my chcieliśmy zacząć w ogóle od tej Zenobii, nie? Bo to jest blisko, to jest w Larnace. O, to tego nie wiedziałem. Tak, no tak, to jest w Larnace i ja od początku myślałem sobie, dobra, tam jest ten wrak statku, to fajnie by było tam sobie zanurkować. No, ambitnie podszedłeś do tematu. No bo ja totalnie nie wiedziałem, ale na szczęście nie wiedząc, spytałem Tomka, czy jest to w ogóle możliwe za pierwszym razem. No i on mi odpisał krótko, że nie, że dla świeżaków nie ma wjazdu na Zenobie, że on ma bazę w Ayanapie, możemy zanurkować na Green Bay i maksymalnie 8-9 metrów i około 45-50 minut trwa jedno takie nurkowanie na początek, a potem się zobaczy. No i no mój wniosek jest taki, że ja raczej nie będę tego powtarzał, bo ja się zbyt źle czułem, jeśli chodzi o ciśnienie, jakie zwłaszcza napierało mi na uszy. Ja naprawdę myślałem, że mnie tam, że imploduje wręcz, nie? Naprawdę, to był taki duży nacisk, dlatego ja celowo byłem... Dam sobie kamerę na siebie na chwilę. Tak. Ja celowo właśnie byłem zawsze około metr, półtora nad wami. No, tak. I tam się, wiesz, bo pod wodą jest tak, że nie możesz nic powiedzieć do swojego instruktora, tylko musicie się porozumiewać jakoś tam gestami. Na migi, na gesty. No ja mu pokazywałem uszy, tak jak się umawialiśmy, że jak będziemy mieli problem z ciśnieniem w uszach, no to mamy pokazywać po prostu na uszy. On nas też nauczył kilku metod na poradzenie sobie z tym. Natomiast jeżeli ktoś z Was leciał na przykład kiedyś samolotem i miał problemy z uszami, no to ja też lecąc samolotem mam problemy z uszami, ale radzę sobie z tym poprzez zwykłe ziewanie albo przełykanie śliny albo coś takiego. No i pod wodą no na przykład ziewnąć nie możesz, no bo się nałykasz wody, ale też są te patenty właśnie na przełykanie śliny, na zatykanie nosa, na zatknięcie nosa i zrobienie takiego
nie wiem jak to nazwać, ciśnienia. ale mi nic tam nie pomagało niestety. Mi najbardziej pomagało przełykanie śliny. To momentalnie zszedłem, bo czasami było tak, że testowałem sobie to schodzenie w dół, całkowicie wypuściłem powietrze, mijają 3-4 sekundy i ty nagle zaczynasz opadać, ale opadać w takim dosyć szybkim tempie na dół. I wtedy momentalnie to ciśnienie mi rosło, ten ból się powstawał. I wtedy zatykałem nos, przełknąłem ślinę ze 3 razy i wszystko w miarę przechodziło, więc u mnie przełykanie śliny działało, nie? Tak jak ja miałem problem, tak jak on mówił, bo mam lekki zarost i faktycznie trochę woda mi nalatywała do tego nosa, w sensie do maski. To praktycznie w ogóle nie przeszkadza w trakcie nurkowania, ale wtedy właśnie, tak jak on mówił, po prostu wydmuchiwałem nosem tą wodę i faktycznie to fajnie działało. Wydaje mi się też, że woda mi wpływała dlatego, że mimo wszystko przez nawyk jakby powietrze wydmuchiwałem też przez nos, nie przez usta. I gdzieś tam woda się mogła wtedy mimo wszystko dostawać, więc wydaje mi się, że to oprócz zarostu to jeszcze właśnie taki błąd nowicjusza robiłem, ale to mówię, tak jak on mówił, że woda tutaj w masce w nosie nic nie przeszkadza i faktycznie tak było, to bardziej dawało lekki dyskomfort, aniżeli tam jakieś problemy, nie? No nie, mnie do teraz bolą uszy. No ja czuję leciutki ucisk, tak jakby bardziej to czuję szczękę od zaciskania aparatu tego oddechowego niż ten. Głowa już mi przeszła, także widocznie ty miałeś zdecydowanie mocniejsze problemy z tym, nie? Może to jest kwestia wprawy, kwestia przyzwyczajenia, a może masz coś po prostu z zatokami, nie wiadomo. To jest kwestia, może też być to, nie? Że wystarczy, że masz jakieś, nie wiem, może nie zapalenie zatok, ale no jakieś... No nie, no po prostu jakieś tam predyspozycje takie, wiesz, cielesne i tyle. No, dokładnie. No, ale to też spowodowało, że ja nie czułem aż tak wielkiej przyjemności. Znaczy było super i tak dalej, nie powiem, że nie, ale no jednak ten ból, bo to był ból, powodował, że nie mogłem się cieszyć w 100% aż tak. No, normalne, nie? Normalne. To tak jak ja miałem, jak chodziliśmy sobie czekajcie, to było? W Bejrucie. I miałem problem, jeden dzień miałem problem z piętą i no, każdy krok po prostu sprawiał mi bardzo duży ból. No i pomimo tego, że byłem w Bejrucie, że łaziliśmy, to też no, takie miałem trochę obniżone wrażenia związane z tym miejscem, no bo co krok, no to impuls bólowy, no to mimo wszystko energia spada, nie? Nie da się tego jakby tak całkowicie odłączyć, nie? Wybieramy się na mecz Ligi Cypryjskiej AEK Larnaka kontra Omonia Nikozja. Idziemy trochę w ciemno, bo nie mamy biletów. Przez internet, żeby kupić, potrzebowaliśmy mieć karty kibica wyrobione. No a ich oczywiście nie mamy. Natomiast z różnych źródeł słyszeliśmy dwie różne wersje, że pierwsza mówiła, że bez problemu jako obcokrajowcy dostaniemy bilety po prostu w kasie pod stadionem, a druga wersja mówiła, że musimy sobie wcześniej wyrobić karty w centrum miasta, w takim biurze jakby klubowym AEK-u. No, wybraliśmy tę pierwszą opcję, czyli liczymy na to, że uda się bilety kupić na miejscu w kasie. Z tego co widziałem, najtańsze są po 10 euro, więc weźmiemy te najtańsze oczywiście. Jest też oczywiście druga część tej historii. Idziemy pieszo, bo oddaliśmy rano samochód do wypożyczalni i teraz jeszcze 3 dni jesteśmy na wyspie bez samochodu. No a dojazd transportem publicznym, jak to na Cyprze, jest utrudniony, można tak powiedzieć łagodnie. Niby coś jedzie, ale rzadko i drogo, bo 2,40 kosztuje bilet normalny, czyli ponad 10 zł, a tym autobusem byśmy jechali jakieś 10 minut, więc uznaliśmy zgodnie z Jackiem, że nie będziemy tyle płacić, idziemy pieszo. Aplikacja, w sensie Google Maps, pokazywało, że będziemy iść około godzinę 10 minut. Natomiast prawdopodobnie uda nam się tę trasę pokonać w dosyć, owszem, szybkim tempie. Jacek jest gdzieś za mną, nawet nie widzę go.
Pokonamy ją w jakieś, ja wiem, idziemy gdzieś tak od 40 po, no to w 40 minut, 45 minut, gdzieś tak o 1/3 szybciej niż pokazuje Google Maps, no ale wiadomo, no, sportowcy, tak, sportowy tryb życia, więc troszeczkę szybciej chodzimy. Hello. I'm looking for the place when can I buy fun cards? You want Because I was I don't know if today we have. in ticket office. The lady told me. I told yes. She told me the second door. Maybe it's here the media. Okay, thank you. No dobra, udało się. Mamy 2 bilety za 15 euro sztuka. No i zostaliśmy pokierowani do gate 2. Nie potrzebowaliśmy fan card, więc jesteśmy do przodu o jakieś 3 euro na sztuce.